Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi, zapraszam na 9. odcinek mojego poradnika do gry Dark Souls 2, poradnik dla początkujących i nie tylko. No i w dzisiejszym odcinku udamy się już na tą grzesznicę. Ostatnio właśnie zdobyliśmy specjalny klucz do twierdzy, dzięki któremu mogliśmy sobie rozjaśnić tą arenę. Właśnie tutaj po prawo i po lewo otworzyliśmy kluczem przejście, dzięki któremu teraz będziemy mieli widno na tej arenie. No i możemy zawalczyć z tym bossem. Jest to pierwszy z takich właśnie głównych bossów, z takich 4 potężnych przeciwników, właśnie których musimy pokonać, żeby przejść dalej. No i to będzie taki właśnie pierwszy z nich. Czy jest ona dość problematyczna? No na pewno kiedy jest wtedy tak ciemno, no to może się wydawać dość trudna, no bo ona tak lubi odskakiwać i wtedy gubimy namierzanie, no i ona nam ucieka. Ale generalnie kiedy ją blokujemy, to da się ją dość tak w miarę łatwo wyczuć, więc mam nadzieję, że uda się ją pokonać za pierwszym razem. A tymczasem właśnie wchodzimy na nią. No i widzicie, jakoś imponująco nie wygląda, zgasiła światła, ale dzięki temu, że my właśnie jakby mieliśmy te światła, zapaliliśmy, no to cały czas ją tak naprawdę widzimy. No i generalnie kiedy mamy taką dobrą tarczę, że blokuje 100% fizycznych, no to widzicie, bez problemu ją możemy manewrować. O, tylko właśnie może też trzeba uważać, oczywiście ze staminą. Dobra, mamy szansę, trafiona. I generalnie ona daje też dość takie, sygnalizuje mocno te ataki, więc jeśli się dobrze nastawimy, to... O, teraz robi naskok, to przed tym naskokiem trzeba uciekać, ale generalnie, no widzicie, ona dość mocno sygnalizuje te ataki, więc... O, na przykład po takim pchnięciu, no to bardzo łatwo atak zrobić, tylko no, trzeba jeszcze trafić. Okej. I po tym mamy szansę na atak. Ach, tutaj mnie niestety trafiła. Dobra, mamy czas, żeby się wyleczyć. I widzicie, nie ma jakiegoś specjalnie dużo tutaj tych ataków. Raczej wszystkie są takie dość podobne. No to jedynie ten taki naskok z góry. O, tutaj mnie wytrąciła z równowagi. To rzeczywiście jest groźny, bo wtedy na chwilę gubimy ją z oczu. A tak to generalnie ją bijemy. No tutaj raczej po ciosie, tutaj nie mamy czasu, żeby 2 ciosy zrobić. Tak, żeby nam się też stamina nie wyczerpała, no i żeby też łatwo poszło. O, to nie wiem, co ona teraz robi, więc ją możemy zaatakować. Tutaj znowu. No i widzicie, nie jest to jakaś specjalnie wymagająca walka. Jedynie co ciekawa jest ta walka w nowej grze Plus, bo wtedy do pomocy jej przychodzą 2 tacy czarodzieje i wtedy oni jej pomagają. Dobra, naładuje, niech nam się naładuje wytrzymałość. No i sobie ją teraz skończymy po prostu. Raz, 2. No i mamy ją. Także pierwszy z tych wielkich dusz właśnie pokonany ten przeciwnik. Mamy duszę zaginionej grzesznicy. Bardzo dużo dusz też dostaliśmy. W sumie ja miałem ten fajny pierścionek, dzięki któremu... Aj, nie mieliśmy. A szkoda, bo mogłem sobie go wziąć, dzięki czemu byśmy jeszcze więcej dusz dostali. Chodziło mi oczywiście o ten pierścień, on się nazywa... Srebrny sygnet chciwego węża. No bo tutaj ta walka rzeczywiście trudna nie była, szczególnie kiedy rozjaśniliśmy sobie tą arenę, no bo tak to jakby ona uciekała, to byśmy ją gubili po prostu z pola widzenia, no i trzeba by było ją w miarę szybko odnaleźć, a tak to jak widzicie nie było tego problemu, no i łatwo poszło, pokonana grzesznica i tak naprawdę zaginioną twierdzę możemy już w tym momencie opuścić. Tutaj jeszcze mamy kolejną jakąś rzecz. Jest to pachnąca stara gałąź i grzybek Elżbiety. I pachnąca stara gałąź jest to bardzo istotny przedmiot, wbrew pozorom. Dlatego, że już sobie weźmy go. Odwraca skamienienie istot żywych. Czyli na przykład jak mamy te postacie, tam widzieliśmy już 2. Jedna na samym początku w Majuli, co była posągiem. I tutaj jedna właśnie w tej zaginionej twierdzy. I właśnie dzięki tej pachnącej starej gałęzi możemy odwrócić ten efekt skamienienia. No i jest to dość istotne, dlatego że no teraz te 2 postacie możemy rzeczywiście, jedną z tych 2 możemy odwrócić, zamienić w kamień.
I zamienimy w tą w Majuli, dlatego że tam generalnie będzie teraz najłatwiej, bo tego co tutaj w tej zaginionej twierdzy też możemy oczywiście już jakby go zrobić, tylko on będzie nam dawał dostęp do ulepszeń broni, będziemy mogli u niego ulepszać bronię z bossów. Znaczy no w sensie, że tam jak pokonamy bossa, to u niego będziemy mogli jego broń sobie wykuć. A to nam na razie nie jest specjalnie potrzebne, więc oczywiście weźmiemy tamtą. No jak widzicie, tutaj już nawet nie ma dalej przejścia. To jest wielki finał tej lokacji, tutaj nic więcej nie mamy. Tutaj tylko te drzwi, którym przeszliśmy, także tak naprawdę rozpalamy to ognisko, no i będziemy z tej lokacji spadać powoli. Pierwotne ognisko zostało ponownie rozpalone i właśnie teraz nawet jak usiądziemy, to wrócimy do odległego płomienia. Czyli widzicie, mamy takiego pierwszego bossa, większego jakby nie mówić pokonanego. Możemy teraz porozmawiać z tą naszą przewodniczką, szmaragdową Herold. You have acquired the soul of an old one. That is more than most undead can say. No, myślałem, że powie coś więcej, a może tutaj jeszcze spróbujemy. Those who come to Drang Lake seeking soul, it happens to them all. That blue knight at the base, although he perhaps... No, niestety nam nic nowego nie powie. Dobra, to ulepszmy sobie postać w takim razie. Myślę, że jak najbardziej możemy to zrobić. Wiecie co, myślę, że tutaj na spokojnie możemy dać 2 levele, może w udźwig, no to by się przydało i resztę ładujemy w siłę. 38 w siłę, taki klasyczny siła czy rycerz. A moja chyba ulubiona klasa, czyli tarcza, miecz, no i full siła. Chociaż powiem wam, że no akurat w Dark Soulsa 2 no to różne buildy próbowałem, ale ja zawsze jakoś tak, jeśli mam polecać co jest najłatwiejsze, to mówię siła. A mamy jeszcze delikatny kościany pył, dobrze, że zauważyłem, to możemy sobie jeszcze buteleczkę Estusa ulepszyć na +2. A, oczywiście nie ten klawisz, to nic, spalamy. Delikatny kościany pył, poproszę. No i super. Nieznana siła wzmocniła butelkę. No i teraz możemy lecieć dalej. Tutaj jeszcze chyba nie pokazywałem w sumie, że po pokonaniu tego smoczego jeźdźca w tej latarni, co ja też nazywam tą lokację, jakby nie patrzeć, Honor Londo, bo jest bardzo podobna, to tutaj też będziemy mieli teraz NPC. Ona będzie tutaj stała i za parę dusz będzie nam mogła odblokować tutaj przejście. Możemy właśnie z nią porozmawiać. Oh, hello there. An honor to see you again. This room is not as it seems. There are 2, not 1 pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? No bo zobaczcie, możemy zmienić drogę. Oczywiście są do tego potrzebne dusze. 2000, no to teoretycznie moglibyśmy to zrobić, ale ona się tego nie potrzebuje. Możemy też od niej kupować dalej te przedmioty, ona ma cały czas to samo, więc tutaj cuda głównie. Coś jeszcze nam powiesz? To cast miracles, you must have. Miracles began as tales told by gods. We preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in return. You must nourish your... No i dobra. No need for miracles. The gods frown upon such soul. No i dobra, tak naprawdę to nic ciekawego nam już nie powiedziała. Tę drogę odblokujemy sobie później, tak samo jak tutaj drogę na dół, bo już tutaj niby teoretycznie byłoby nas stać, żeby tutaj na dół się dostać, ale też jest fajniejsza opcja. No bo tutaj powoli moglibyśmy spadać, ale też na razie nie ma sensu. Jeszcze chodźmy do tego kupca, może coś kupimy, chociaż zobaczcie, on już tak siedzi. Aha, chyba u niego... Nie, jeszcze nie możemy. Bo już myślałem, że może u niego możemy kupować przedmioty z bossów, ale jeszcze jak widać troszkę blokuje, no bo u niego tutaj już będą. A nie, zobaczcie, mamy kaftan, maska kary, kajdany kary i spódnica kary, czyli to są te przedmioty z zaginionej grzesznicy. Czyli u niego już byśmy mogli to kupić, czyli tak naprawdę więcej kasy nie musimy w niego inwestować. Tylko potem wiadomo, jak będą jakieś fajne rzeczy z bossów, to możemy sobie kupić. No ja tutaj mam swój typ, który wam pokażę pewnie, ale to później. Coś nam jeszcze tylko powiesz? Did I mention before that I was on a journey and somehow ended up here? The desolation here was disenchanting at first, but over time, things started to... Yeah, I've got a good few regulars now. They're all strangely desperate and quite willing to pay a premium. Sadly, some of them never come back, but I try not to think about it. Okej, czyli widzicie. Always open for business.
Czyli widzicie, no troszkę go dzięki temu, że mu daliśmy tą kasę, zdecydowanie się odbił od dna. No i bardzo dobrze, będziemy dzięki temu miał lepsze przedmioty i będzie nam właśnie sprzedawał z tych bossów. A tymczasem możemy właśnie iść dalej. Ja się tylko zastanawiam, bo troszkę wzmocniliśmy wigor, czy ja mogę sobie coś lepszego założyć? Na przykład to, ale dobra, to nam da 63%, no to dalej za dużo, prawda? No chociaż ładne te przedmioty wchodzą dalej. A, to spoko, to możemy tak chodzić. Spoko, fajniejsza ta zbroja na pewno troszkę lepsze statystyki. Więc dlaczego by jej nie założyć? Dobra, idziemy tutaj, tutaj będzie nas ten ryczes z tym mieczem dalej siedział. No i będziemy mogli użyć tej pachnącej starej gałęzi, żeby właśnie ten pomnik sobie odblokować. Tylko właśnie sytuacja jest taka, że jak widzicie, ona tutaj trzyma dźwignię. W momencie, kiedy ją jakby uratujemy, to otworzą się nam tutaj przejście, ale otworzą się też wszystkie drzwi. A tutaj pamiętacie, po bokach są przeciwnicy. Więc wpierw sobie załatwimy ich, tych dwóch tutaj co są. O, tego to nawet podejdziemy szybko. O, teraz już na 2 ciosy padają, także szybka sprawa. I oni jeszcze wyjdą z góry, także też będziemy musieli ich szybko załatwić, żeby nam czasem tego NPC nie załatwili. No tym bardziej nie możemy zginąć, bo jak zginiemy, no to raczej NPC też padnie, a to jest raczej niewskazane, no bo jak dobrze wiemy, w Soulsach jak nam postacie zginą, no to już raczej nie wracają. Także używamy pachnącej starej gałęzi, dzięki czemu nam się przejście odblokuje. Aha, dobra, dźwignia się teraz nie użyje. Tylko sytuacja wygląda tak, że najlepiej by było teraz z nią pogadać i potem, słuchajcie, wrócić do ogniska, żeby ona się bezpiecznie stąd przeniosła i dopiero potem otworzyć przejście. Ale jako, że jestem leniwy, nie chcę mi się specjalnie wracać do ogniska po to po prostu spróbujemy sobie tych przeciwników pokonać z nadzieją, że nam przeżyje. Ale wpierw w ogóle z nią pogadajmy. Thank you. Thank you. I've been petrified. Hard to speak. Give me a moment, please. Okej, to jeszcze raz z nią porozmawiamy. I'm fine. I think. No. I'm fine. Really, I am. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Dobra, coś jeszcze? Oh, you're that traveller. I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. I dostaliśmy od niej pryzmat. Generalnie u niej właśnie ona jest, tak jak powiedziała, piromantką, także u niej będziemy mogli sobie wzmacniać zaklęcia piromancji i różne takie rzeczy, ale generalnie I was attacked and turned to stone, I think. generalnie tego nie potrzebuję, więc nie będę z tego korzystał. I owe you my life. If you had not come. Oh, I feel shameful wearing these rags. I hate to burden you further, as you've already saved my... But just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could I'll take anything. Whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Anything at all will do. Just put it on the ground, and I'll change into it later. I właśnie jej możemy dać wyposażenie. Możemy też nie kupować przedmioty. Ona, jak widzicie, ma parę pierścieni, zwiększa obronę przed ogniem, przed błyskawicami i przed mrokiem. No, ten przed mrokiem piersi na pewno nas w pewnym momencie zainteresuje. Ma też różne przedmioty, że czasowo właśnie zwiększa też jakieś tam obrażenia przed błyskawicami, przed magią, przed czymś. Też wzmacnia płomień przy romancji, ale tego nie potrzebuje. No i ma też różne właśnie tutaj zaklęcia. I generalnie nie musimy jej dawać tego wyposażenia, no bo możemy też tym wzmacniać ten płomień, bo potrzebujemy do tego płomyka. Ale właśnie możemy jej dawać wyposażenie i myślę, że warto jej dać chociażby cokolwiek, jakikolwiek secik ubrania, dlatego że jest za to achievement. Więc nawet możemy dać jakiś cudzoziemski kaptur, cudzoziemskie tunika, nawet ten podstawowy po prostu secik, żeby cokolwiek miała, prawda?
I od danego wyposażenia nie można później odzyskać. No, zdaję sobie z tego sprawę, ale ja tych ciuchów absolutnie nie potrzebuję. Także możemy jej dać. I następnym razem... Thank you so much. I'm very happy for this gift. After I change into this, I'm heading for Majula. I'm not sure where I might find the Lord. But perhaps Majula is my best chance. No, ale dokładnie ona się przebierze, wróci do Majuli. No i będzie tam na nas czekać. Coś jeszcze nam powiesz? I'm going back to... I hope we can meet again. No jasne. Be safe. To na razie możemy stąd iść. Jeszcze porozmawiajmy z tym, czy on coś nam powie w związku z tym, że ją odczarowaliśmy. What? Clearing the way was your doing, was it? Didn't think you had it in you, pal. No. That's not like it sounds, no. It was a pleasant surprise, that's all. Name's Ben Hart. Thanks to you, I can resume my journey. If we share the same path, I'm sure that we are gonna meet again. I'll repay my debt to you in battle. I swear it by my sword. The road ahead's gonna be long, but I'm here to help. No jasne, oczywiście, że jeszcze się spotkamy. Dobra, to jako, że nie będę wracał do Majuli specjalnie, to mam nadzieję, że tutaj nie zginiemy i ona nam przeżyje. Także otwieramy i zobaczcie, teraz na górze otworzyły się wszystkie drzwi. Także leci tutaj troszkę przeciwników. Ale oni nie są jacyś specjalnie silni, więc mam nadzieję, że sobie poradzimy. Jak widzicie, też trochę trik jest to, że nam się drzwi zamknęły, żebyśmy tutaj czasem nie uciekli. Ale już jak widzicie, załatwieni. Tutaj jeszcze mamy klasyczną żabę. I ona, jak właśnie tak czuje, to może nas zamienić. Nałoży na nas klątwę i nas zamienić w kamień, albo w tej części w sumie to tak nie działa. W tej części, o ile dobrze pamiętam, to po prostu zmniejsza nam życie do kolejnego odpoczynku przy ognisku. No ale tutaj widzicie, jakbyśmy zginęli, no to byłby problem, bo ta mogłaby zginąć. A tak to na luzie przechodzimy dalej. No i te żaby to też oczywiście są klasyczni przeciwnicy, no praktycznie w każdej części występują. Najbardziej irytujący są chyba w Dark Soulsie 1. Szczęście tutaj zostało ich troszkę mniej. O, jeszcze patrzcie, mamy fragment. Jest ich tutaj troszkę mniej, no i też nie są takie złe na szczęście te żaby. No i zobaczcie, tutaj mamy ognisko, to myślę, że od razu możemy je rozpalić. I przenieść się, myślę, do Majuli. Skoro mamy fragmencik Gestusa, to jak najbardziej możemy sobie go od razu dać szmaragdowej Herald, ulepszyć się. Dlaczego by nie? Nie brzmi to naprawdę źle. Także dajemy jej to. Here, to see luck. However, Poprosimy o ulepszenie butelki. No i dobra, super. I co, nowy poziom jeszcze spróbujemy dać? Nie, tym razem nam się nie uda. Dobra, to jest wszystko. W takim razie. I jeszcze chciałem zobaczyć, gdzie ta NPC będzie. Ona tutaj powinna gdzieś stać. Chyba że jeszcze się stamtąd nie przeniosła z jakiegoś powodu. Może jeszcze nie, może musimy tam ruszyć kawałeczek dalej. Więc ona w sumie i tak musieliśmy tam zawalczyć z tymi przeciwnikami. Ona musiała nie zginąć w takim wypadku. No bo nie widzę, żeby się przeniosła. Ale w tym momencie raczej pokonanie tych przeciwników 4 no nie jest jakimś wielkim wyzwaniem. No umówmy się, oni padają na 2 hity. Dużo też nie biły nas, także... No i widzicie, ta żaba ciągle tu jest, tylko drzwi się tym razem zamknęły. Że ją załatwmy, żeby nam czasem nie przeszkadzała. I jeszcze oczywiście tutaj na górę się możemy dostać do tych drzwi, a tam oczywiście są jakieś fajne przedmioty, więc warto sobie tutaj wskoczyć. Na pierwszy rzut oka mogło się wydać, że tu się nie da wejść, ale oczywiście się da. Oprócz tego, że są przeciwnicy, to jeszcze na pewno będą jakieś ciekawe rzeczy. Dobra, niepotrzebnie się dałem walnąć, no ale trudno. I w sumie się tak cały czas zastanawiam, wiecie co, może zróbmy jednak drobną zmianę, który pierścień mi jest niepotrzebny na ten moment. Bo mamy ten, zwiększa obrażenia, gdy PZ znacząco spadną, zwiększa atak fizyczny, zwiększa szybkość odzyskiwania energii, zwiększa maksymalną liczbę punktów życia. Bo założyłbym ten pierścień. Dobra, jednak na razie zostawmy. Kurczę, za dobre są te pierścienie na ten moment, żeby coś zmieniać.
No niby te punkty życia, niby, że mamy ich więcej, to tak dużo nie robi, ale już. Generalnie jak wam dobrze idzie, to polecam się zainteresować tym, żeby założyć ten pierścień, co wam daje więcej dusz. A to jest zawsze dobry wybór. Szczególnie, że teraz naprawdę będzie dość prosta lokacja. Więc nie zastanawiałbym się tutaj. Mamy kukłę człowieka i duszę dumnego rycerza, spoko. Więc raczej bym się nie zastanawiał. I polecałbym się zainteresować tym pierścieniem. Okej, a czemu to są drzwi zamknięte? Aha, bo chyba musimy z tej strony to otworzyć, prawda? Nie wiem, tu się na pewno otworzyło, ale tam czy się otworzyło? A, zobaczcie, ta NPC już sobie stąd poszła w sumie. No. O, dobra, czyli jednak się otworzyło. Już się zacząłem zastanawiać, czy coś źle zrobiłem. Ale jednak się otwarło, no to o to chodzi. No i możemy wychodzić na tą lokację. Mamy dość dużo w ogóle wiadomości. Wiwat dla wiadomość. Wiwat dla wiadomość, wiadomość i wiadomość. No generalnie ktoś się tutaj nieźle się trollowały chłopaki. A my idziemy dalej. No i mamy, jak widzicie, tutaj dużo tych przeciwników. A oni absolutnie trudni nie są, więc tutaj przejście tej lokacji nie będzie żadnym problemem. Oczywiście na początku, bo potem oczywiście trafimy w trudniejsze miejsca. Początek jest taki w miarę łatwy. Tutaj musimy jedynie uważać, bo tamten z góry będzie na nas rzucał, czyli tutaj sobie odbiegamy, załatwiamy ich pojedynczo. O, nie rzucam nas jakimś gównem, czy coś w tym rodzaju. No bywa. No i dobra, jeszcze jeden tam, ten rzucający. O, albo jakimś kamieniem w sumie bardziej. No, tym w każdym razie nas rzuca, więc lepiej tym nie dostać. Mamy kamień klucz Pharosa. Pamiętacie, tam mieliśmy jeszcze takie jedno przejście w tej zapomnianej twierdzy, gdzie na pewno warto było by się wrócić i tego kamiennego klucza Pharosa użyć. Bo tam na pewno byłby taki fajny skrót, że nie musielibyśmy z tymi strażniczkami ruin wtedy walczyć, z tym bossem. Ale ja na razie sobie poczekam, aż jeszcze jakiś jeden kamienny klucz Pharosa będzie. Tak wam szczerze powiem, bo może się przydać gdzieś tutaj później. No bo tam jednak do tej zaginionej twierdzy już nie ma sensu wracać. Tam wiem, że tam chyba jeszcze jakieś tam fajne seciki mogły być, albo jakieś fajne sekrety. Ale na razie nam to nie jest potrzebne w sumie, więc możemy iść przed siebie. I zobaczcie, mamy już kolejne ognisko. I tak, i będziemy mieli trzy drogi. I generalnie tak, mamy pójście na wprost, pójście w lewo albo pójście w prawo. Na dobrą sprawę możemy zbadać wszystkie te ścieżki. Ale tak, jak tutaj pójdziemy prosto, to tutaj niedługo nas wróci, bo tutaj tak naprawdę nie mamy w ogóle po co iść. Bo będzie potrzebny ten symbol króla. Tak jak pamiętacie, tak jak był potrzebny już w jednej lokacji. Tutaj po lewo niby też nie warto, bo też będzie podobna sytuacja i powinniśmy iść tam w prawo, w tą mgłę. Ale jest też taka sytuacja, że jak pójdziemy sobie tutaj, to tutaj będzie też... Okej, no na pewno będzie dużo przeciwników. Tutaj będzie też, pamiętacie, walczyliśmy niedawno z takim zręcznym strażnikiem. To on tutaj się pojawi, jako już taki normalny przeciwnik bez paska życia. A, tylko właśnie mamy jeszcze tych rzucających. Załatwiony. Jeszcze jeden. No i ładnie. Klejnot życia. O, spoko, te klejnoty życia oczywiście z biegiem rozgrywki coraz mniej nam się będą oczywiście przydawać. Ale tu patrzcie, mamy jeszcze pierścień ochrony życia. To jest ten pierścień, co jak zginiemy, to się niszczy, tak? Zapobiega śmierci, ale przepada. Okej. Takie, że już mamy dwóch. I tutaj będziemy mieli już tego zręcznego właśnie strażnika na dole. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tak naprawdę moglibyśmy stać w tym miejscu i strzelać do niego z łuku.
i prędzej czy później byśmy go zabili. Ale my spróbujemy sobie go w tradycyjny sposób załatwić. Także biegnie już oczywiście do nas. No, to nie było dobre. Jak widzicie, teraz ma też zdecydowanie mniej życia. Okej. O. No i załatwiony. Widzicie, ciężko nie było, ale bardzo dużo dusz dał. Chociaż w sumie nie wiem, czy tak dużo na level nie starczy, ale migoczący tytanit chociaż wywalił siebie. Tutaj jeszcze jeden przeciwnik. No i tutaj mamy jeszcze topór zabójcy smoków i tarcza złotego sokoła. Także no warto było na pewno sobie tutaj już przyjść, żeby chociaż te itemki pozbierać, bo tutaj tak naprawdę nasza droga w tym miejscu się zakończy i będziemy musieli wrócić. A bo tutaj jak widzicie mamy kapliczkę zimy i szukaj potężniejszych dusz, czyli w tym miejscu przejdziemy dopiero kiedy pokonamy tych 4 przeciwników, te 4 potężne dusze zbierzemy. No aktualnie mamy jedną, czyli tej grzesznicy potrzebujemy jeszcze 3, także no troszeczkę jeszcze przed nami. A ja sobie użyję kości wiodącej do domu, żeby wrócić do ostatniego ogniska, żeby trochę szybciej to przejść, żebyśmy od razu byli przed tą mgłą. No i dobra, jesteśmy, także... A, jeszcze może odpoczniemy przy tym ognisku, w sumie, żeby pełne życie mieć, to przeciwników i tak nie będzie. I to będzie w ogóle bardzo ciekawy motyw teraz, dlatego, że w tej grze będą przeciwnicy tak zwani niewidzialni. Znaczy, no będzie ich troszeczkę widać, ale w teorii są niewidzialni i ich nie można namierzać. Także to jest dość ciekawa sprawa. Jak się będziemy przypatrywać, to na pewno będzie ich widać. Ogólnie tutaj to mało co widać. Ale, o właśnie, widzicie? Tam jest taka postura, jest jakiś cień i to są właśnie ci przeciwnicy. No, nie można ich namierzać, no ale widać ich. Widać, że tu ktoś jest, prawda? Oj, patrzcie, i mamy go. I generalnie problem jest taki, że nie mogą nas też backstabować. I to myślę, że jest dość duży problem. Dlatego, że no, to robi jednak potężne obrażenia. Wiecie co, użyjmy sobie klejnotu życia. I generalnie warto tutaj też nasłuchiwać. O, patrzcie, jest kolejny. Dobra, jeszcze raz. Dobra, mamy go. No niby niewidzialnie, ale leciutko rzeczywiście postawę widać, posturę. No i tutaj taki trik, że ja się postaram cały czas iść w lewo. O i dobra, i weszliśmy w bardzo ciekawą rzecz od razu. Dlatego, że tutaj będziemy mieć takiego NPC. Właściwie to jak widzicie, to jest sama głowa, jak się przypatrzycie. Leave me be. I like it quiet. Leave me be. What business have you here, traveller? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant. Dobra, co jeszcze powiesz? Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. Or so I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky, thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. Dobra, coś jeszcze? I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, but don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy,
If you see the wretched thing, stay far away. Okej, jak możecie się domyślić, jego ciało oczywiście później, prędzej czy później spotkamy i będziemy musieli z nim zawalczyć. Ale czy jeszcze coś nam powiesz? I learn new things every day. Things never learned in battle. And, thanks to you, I've recalled the joy of conversation. If I can help you, if you require something, do speak up. I możemy, zobaczcie, u niego nauczyć się gestu. Gest odcięcie głowy. Możemy jeszcze kupić przedmiot. On ma tutaj Claymora, czyli też bardzo popularny miecz ze wszystkich raczej Soulsów. Szczególnie bardzo potężny był w Dark Soulsie trójce. Mamy też wielkiego miecza zwykłego, ale ja na razie nie potrzebuję wielkich mieczy. Zapobiega śmierci, skamienieniu, ale przepada. Też fajny przedmiocik, ale nie potrzebuję go. No, mamy urna błyskawic, dobra. No ogólnie jakieś ma rzeczy. Czy coś jeszcze nam powiesz tylko? I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes, but we soldiers stared death in the eye together. And for His Highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. A, coś jeszcze? I was born in Feroza, it's a land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbours. Eventually, our kingdom fell, and our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war, and I can imagine no other way to live. What a fool I was. I am grateful for these peaceful days. But such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Okej, coś jeszcze? Thank you for lending an ear to my ramblings. Here, take these. I've no use for them. No i na to właśnie czekałem. Go along and resume your journey. I dostaliśmy, zobaczcie, Farewell. I will retire to my silence. dostaliśmy bardzo potężny hełm. Przynajmniej może nie tyle co potężny, ale bardzo fajny. Jest to hełm Wengala. Zobaczcie, jest troszkę cięższy niż nasz, ale zobaczcie te statystyki. No rewelacja, szczególnie na początek gry. No super. Mamy jeszcze w miarę fajny przewrót, spoko. No nawet spoko. Wyglądowo mi się też zawsze w miarę podobał. Może nie do tej zbroi jakoś super, no ale niech będzie. No i ma bardzo dobre statystyki ten hełm. No i generalnie myślę, że warto. Dlatego warto było z nim te wszystkie dialogi przegadać. O, tutaj jeszcze ktoś jest? Czekajcie, czy to jest przeciwnik, czy nie? Nie, to jest chyba jakiś... Okej, dobra, to mnie strollowało. Myślałem, że to jakiś przeciwnik, a to po prostu duch innego gracza. Okej, ale tam już na 100% mamy przeciwnika. Dobra, ładnie, załatwiony. No i generalnie zasada ta sama. Spróbujemy od lewej do prawej sobie to przejść. Przy ścianie w miarę. No i potem jeszcze trzeba będzie środek zwiedzić. To nie jest jakaś super duża lokacja też. No to już chyba w ogóle mamy z niej wyjście, co? Tak, dokładnie. Tutaj mamy wyjście z tej lokacji, także ja jeszcze sobie się tutaj troszeczkę pokręcę, bo tu jeszcze będziemy mieć na pewno skrzynkę. Okej, tutaj widzicie, mamy przeciwnika. Dobra, załatwiony. A to możemy w sumie buteleczkę wypić. Nie zaszkodzi. I tam na górze mamy skrzynkę, to też trzeba się będzie do niej dostać. Ale pewnie znając życie jeszcze kogoś tu spotkamy, co? Tam jest jeden. Chyba nas nie widzi. Dobra, chodźmy na razie tą skrzynkę otworzyć. No dobra, nikt nas nie goni, to otwierajmy. A musicie przyznać ciekawy motyw z takimi przeciwnikami, co ich nie widać i tak naprawdę no musimy troszkę na czuja. O, zobaczcie, biegnie. O, chodź tu. No i mamy go. I musimy troszeczkę na czuja tutaj ich atakować, no bo jednak nic nie widać.
No ale jak widzicie, da się to na spokojnie zrobić. I zobaczcie, co w ogóle dostaliśmy. Pierścień Herody +1, czyli zwiększa szybkość jeszcze bardziej odzyskiwania energii. Oczywiście się przyda. Przewroty są super dalej, także żyć, nie umierać. No, dlatego nawet warto tutaj było eksplorować właśnie do tego pierścienia. O, tutaj widzę, że kolejny. I kolejna skrzynka też będzie. Dobra, załatwiony i mamy kolejną skrzyneczkę. Tam jeszcze jeden jest za nami. O, to jednak trzeba być zorientowanym, bo głupio na pewno by było backstaba stracić. Mamy jeszcze pierścień Złotego Słońca. Chyba nas nie widzi, to mogę szybko zerknąć. Pierścień Starego Słońca wybucha, gdy obrażenia osiągną określony poziom. To też jest bardzo ciekawe, no że jak przeciwnicy nas biją, nawet bossowie, no to ten pierścień może sobie nagle wybuchnąć i zadać przeciwnikom obrażenia. Na pewno ciekawe, ale czy takie praktyczne, no nie powiedziałbym specjalnie. Jakoś nigdy nie byłem fanem, ale spróbowałem, no ciekawie to działa. Ale są na pewno lepsze pierścienie. I tu mamy jeszcze sygnet z lazurowym klejnotem. +1, czyli skraca czas rzucania zaklęć. No, dla mnie to absolutnie niepotrzebne, no ale oczywiście dla maga myślę, że im szybciej rzucać zaklęcia, tym lepiej, więc nieocenione oczywiście to jest. I chyba powoli wracamy, tak? O, tu jeszcze mamy jakiegoś. No i dobra. Tu jeszcze jakaś dusza. Talizman Lloyda dokładnie, okej. No i co, to już będzie chyba wyjście z powrotem, tak? Do miejsca, z którego przyszliśmy. Dokładnie tak. Dobra, to pozostało nam tylko tak naprawdę środek jeszcze do przejścia. I będziemy mieć wszystko. Mogę pytać, czy na środku tutaj coś będzie, bo w sumie skrzynki poodkrywaliśmy. Ewentualnie może jakieś przedmioty. Tutaj w ogóle jak zobaczycie, to mamy... To w tych drzewach są twarze. I jak to uderzymy... O! Tu są jeszcze niewidzialni przeciwnicy. Okej, dwóch ich jest. Jak widzicie, to drzewo się odzywa, to jest też ciekawy motyw. No i chyba też w sumie troszeczkę ich tutaj nawołałem, tych przeciwników do siebie. Ała, no jeszcze tu we mnie strzela. Dobra, wyleczmy się. No, załatwmy go. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, o, mamy cię. No i super. No i gdzie tutaj już byliśmy? No tylko chyba po prostu nawołaliśmy dzięki temu drzewowi tych przeciwników. No ale taki motyw chciałem wam pokazać, że coś takiego jest i możemy rzeczywiście w to drzewo sobie bić. Czy ja tu jeszcze widzę jednego? Jeszcze jeden. No i widzicie, tutaj troszeczkę ich jest. A też no ciężko się połapać, dlatego że rzeczywiście no jest ten las dość spory. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden. A, wow, dobra, to jest w ogóle taki dzban, który nam nakłada na nas klątwę. To wpierw go zniszczmy. Gdzie on jest? O, jesteś. No, jeszcze jeden cios. Dobra, mamy go. A, także widzieliście, jednak coś tutaj jeszcze było. A tak jak mówię, no tutaj naprawdę można się zgubić w tym lesie. Bardziej, że tutaj ani pochodnia nam nic nie da, ani nic. Okej, tu jest ta skrzynka, którą otworzyliśmy i kolejny jeszcze przeciwnik. Dobra, myślę, że chyba wszystko. Mam taką nadzieję. Tak mi się kojarzy, że tutaj już nic więcej nie było, ale też łatwo się na pewno pogubić. Więc myślę, że powoli będziemy stąd wychodzić z tej lokacji. Znaczy tutaj no naprawdę za dużo nie widać. Naprawdę ciekawy motyw z tymi przeciwnikami, których no nie da się namierzyć. I trzeba sobie po prostu jakoś radzić. Ale dobra, wychodzimy w końcu stąd na światło dzienne. O, od razu lepiej, co? W końcu coś widać. Dobra, idziemy do góry, bo na górze powinno być
ognisko. A jednak nie ma tu ogniska jeszcze. Dobra. Gdzie było to ognisko? Gdzieś tutaj niedaleko. Chyba na dole w takim wypadku. Jeszcze mamy rozjażdżony klejnot życia. Okej, oczywiście jest ognisko. No i tam widzicie, mamy w ogóle już kogoś zamienionego w kamień ponownie. Ale tymczasem odpocznijmy sobie przy tym ognisku. Chodźmy jeszcze na chwilkę do Majuli, żeby level upa sobie jednego dać. Myślę, że też będziemy powoli kończyć już ten odcinek, właśnie tylko jeszcze się ulepszmy. No i dalej będziemy ruszać w następnym odcinku, chociaż zastanawiam się, czy na pewno się ulepszać. Wiecie co, poczekamy z tym ulepszeniem, dlatego że jest tutaj coś ważniejszego. Jest tutaj coś ważniejszego, co powinniśmy zrobić, mianowicie udamy się do tego kota. I tutaj, pamiętacie, był taki przedmiot, który się nazywał... Zaraz się dowiemy. Oh, you do have a type I'm quite. Nazywał się ten pierścień... Pierścień szeptów. Pozwala słyszeć głosy przeciwników. Jest on dość drogi, 5800. Ale teraz nam się on bardzo przyda niedługo, więc oczywiście go kupimy. No przydałby się też pierścień z srebrnego kota, no ale... No niestety, troszkę jest drogi, więc na razie sobie to odpuścimy. Satisfied? I'll be around. Ale pierścionek się nam na pewno przyda całkiem niedługo, a jeszcze chodźmy do Kowala, bo może się uda miecz ulepszyć. Tylko nie tu, tylko wzmocnienie broni. Nie, brakuje nam grudki tytanitu, no to akurat tego nie mam. A czy ty masz? No też nie masz. Dobra, to możemy sobie na przykład wzmocnić zbrojkę. Na pewno, no bo zbroję będziemy pewno często zmieniać. Ale hełm byśmy mogli... Aha, tylko do hełmu jest potrzebny migoczący tytanit, co? Trochę mi szkoda migoczącego tytanitu. Ale dobra, to ulepszmy sobie z odłamek tytanitu tą zbrojkę zwykłą. No i dobra, spoko. Buty myślę, że też spoko. Też na +2, no i rękawice na +1. No i dobra, ulepszymy sobie ten przedmiot. W sumie dobry jest ten hełm, szczególnie na start, więc myślę, że takie ulepszenia jak najbardziej się przydają. No i dobra, mało kasy zostało, ale najważniejsze, że jesteśmy teraz ulepszeni. No i możemy kontynuować tą lokację w takim razie, jej przejście. Ale to myślę, że zajmiemy się już w następnym odcinku. Także co, Grzesznica pokonana, jak widzicie, bez najmniejszego problemu udało się. No i teraz będziemy ruszać dalej, także dzięki bardzo za uwagę. Zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam także na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie. Hej!